Czasami potrzebujemy uzależnić możliwość dostępu do jakiegoś elementu kursu od pewnych warunków, które student spełni. Oczywiście nie powinniśmy tego mechanizmu nadużywać. Jeśli będziemy go używać bardzo często do bardzo wielu elementów w naszym kursie, to może się okazać, że nasz kurs okaże się labiryntem nie do przejścia dla studentów. Natomiast w uzasadnionych przypadkach warto tego mechanizmu używać. Przykładowo, jeśli chcielibyśmy, żeby dostęp do egzaminu próbnego otrzymali dopiero studenci, którzy wykonają zadanie końcowe, to możemy taki warunek w egzaminie próbnym ustalić, warunek dostępu. Natomiast oczywiście, żeby ustalić warunek dostępu na podstawie tego, że zadanie końcowe jest oznaczone jako wykonane, najpierw pierwszą rzeczą, którą musimy wykonać, to jest ustalenie w tym zadaniu końcowym warunki oznaczenia tego zadania jako wykonane. To było omawiane w poprzednim filmie. Jeśli to już mamy zrobione, to możemy w egzaminie próbnym ustalić warunek dostępu. Wchodzimy do egzaminu próbnego i przechodzimy do edycji jego ustawień. Oczywiście to samo można zrobić bezpośrednio na stronie głównej kursu po włączeniu trybu edycji. Kiedy już jesteśmy w quizie egzamin próbny, przechodzimy do sekcji Ogranicz dostęp. I tutaj mamy możliwość dodania ograniczenia na podstawie ukończonej aktywności. I w tej chwili wybieramy, jaka aktywność ma być ukończona, oznaczona jako wykonana, po to, żeby do tego quizu student mógł być dopuszczony. Czyli wybieramy zadanie końcowe. Zadanie końcowe musi być oznaczone jako wykonane. Jeszcze jedna rzecz, którą musimy tutaj, czy powinniśmy zdecydować, to jest to, czy studenci, którzy jeszcze nie spełnili tego warunku dostępu, czyli jeszcze nie mają zadania końcowego oznaczonego jako wykonane, czy mają widzieć ten test, czy mają widzieć ten egzamin próbny. Jeśli tak, zostawiamy to oczko otwarte. Jeśli chcemy ten test ukryć przed nimi, dopóki nie spełnią tego warunku ukończenia zadania końcowego, to zamykamy oczko i klikamy Zapisz i wróć do kursu. I jak widać, w tej chwili dostęp do tego egzaminu próbnego jest ograniczony, jest on niedostępny, chyba że aktywność zadanie końcowe jest oznaczona jako ukończona, a jeśli nie, to wtedy ten egzamin próbny jest ukryty. W podobny sposób możemy ustalać warunki dostępu nie tylko do poszczególnych aktywności czy materiałów w kursie, ale również do całych modułów. Włączmy sobie tryb edycji i przykładowo do modułu Podsumowanie zajęć zdefiniujmy warunki dostępu, takie, że studenci muszą najpierw wykonać kluczowe zadania we wcześniejszych modułach. Czyli przy module Podsumowanie zajęć klikamy Modyfikuj, Edytuj temat i wybieramy opcję Ogranicz dostęp i dodaj ograniczenie. Chcemy ograniczyć dostęp do tego modułu na podstawie ukończenia wybranych aktywności i wybieramy, że pierwszym warunkiem jest zaliczenie testu Czy wiesz, gdzie to jest, czyli kluczowego zadania w module pierwszym. Klikamy Dodaj ograniczenie, znowu ukończenie aktywności i wybieramy drugi warunek. Drugim warunkiem jest ukończenie zadania Niebezpieczne zachowanie na szlaku. Również musi ono być oznaczone jako wykonane. I w tej chwili decydujemy, czy oba te warunki muszą być spełnione, żeby student uzyskał dostęp do podsumowania kursu i jeśli tak, to zostawiamy, że student musi spełniać wszystkie te warunki i mamy tutaj łącznik i, czy wystarczy, że spełni którykolwiek z tych warunków i wtedy mamy tutaj łącznik lub. I po zapisaniu zmian dostęp do tego modułu będzie możliwy tylko dla osób, które spełnią
którykolwiek z tych warunków. Wystarczy zaliczyć moduł pierwszy lub moduł drugi, aby uzyskać dostęp do podsumowania zajęć. Na koniec zauważmy jeszcze, że tych warunków dostępu może być dużo więcej niż tylko warunek polegający na wykonaniu jakiejś aktywności w kursie. Kiedy używamy ograniczania dostępu, mamy możliwość ograniczyć dostęp na podstawie ukończenia jakiejś aktywności, ale również na podstawie daty. Czyli możemy ustalić, że dany moduł czy dana aktywność automatycznie pojawi się studentom w kursie w określonym dniu i na przykład zniknie w określonym dniu. Chociaż z tym znikaniem to ja bym tutaj nie przesadzał. Wydaje mi się, że jeśli już dajemy studentom jakieś materiały, to nawet kiedy się skończy dany moduł, zostawmy im dostęp do tych materiałów, zawsze mogą chcieć do tego wrócić. Kolejny warunek dostępowy, który możemy ustalić, to jest warunek oceny. Niezależnie od warunku ukończenia aktywności, możemy też ustalić warunek polegający na tym, że student w dowolnym ocenianym elemencie kursu ma uzyskać ocenę w jakimś zakresie, czyli możemy ustalić dostęp na przykład do modułu kolejnego dla studentów, którzy w poprzednim module w jakiejś kluczowej aktywności uzyskali minimum ileś procent albo maksimum ileś procent i wtedy taki moduł będzie zawierał aktywności, które mają rozszerzyć i ugruntować te informacje czy tą wiedzę, która była omawiana w poprzednim module. Możemy również warunek do dowolnego elementu kursu ustalić na podstawie przynależności do grupy. Nadać dostęp tylko osobom, które są członkami jakiejś grupy lub też osobom, które nie są członkami określonej grupy. Możemy też ustalić dostęp na podstawie informacji na temat użytkownika, czyli na przykład adresu e-mail, imienia, nazwiska. No i wreszcie możemy stworzyć zestaw ograniczeń, czyli ustalić dostęp na podstawie dowolnej kombinacji różnych rodzajów warunków.